Jak może już wiecie, jednym z moich ulubionych wyzwań rysunkowych są te z markerami i z ograniczoną ich liczbą. Dlatego dzisiaj przybywam do Was z One Marker Challenge, jak już widzieliście po tytule, i przyniosłam wielką miskę moich markerów Color Fine and Brush for Manga, czyli tych cieniutkich z pędzelkową końcówką. Niestety albo stety muszę się ograniczać co do markerów, bo już na pewno nie zmieściłyby mi się w jednym naczyniu wszystkie, dlatego dzisiaj mam właśnie tylko jeden rodzaj i z tej miski wylosuję po prostu jeden kolor, którym pokoloruję rysunek, który Wy również będziecie mogli pokolorować. Link znajduje się na dole w opisie. Dobra, więc biorę swoją miskę i zaczynam losowanie. Obstawiacie oczywiście kolor na dole w komentarzach. Okej, coś już mam, nie mogę się doczekać, jaki to będzie kolor. Jaki ładny! Green Shadow! Taki kolorek, jest to 520, chyba ładny, mam nadzieję. Także dzisiaj będzie rysunek w kolorach zielonych, a raczej w kolorze. Zanim zabierzemy się do rysowania i kolorowania, musimy sprawdzić, z jakim kolorem dokładnie mamy do czynienia, więc zrobiłam takiego szybkiego swatcha, przez co możecie zobaczyć, jak wygląda dokładnie ten odcień zielonego. I szczerze Wam powiem, że naprawdę jestem zadowolona z tego, co dzisiaj wylosowałam, bo ten kolor jest przepiękny, ma w sobie taką nutkę pasteli i bardzo ładnie można go wykorzystać w jakimś rysunku. Nie jest to może do końca taki zimowy odcień, więc w klimat tej pory roku raczej się nie wpisze. Także w tym odcinku nie trzymałam się zimowego klimatu, a raczej bardziej poszłam w stronę, zresztą za chwilę zobaczycie. I tak, teraz możecie oglądać proces powstawania rysunku od zera. Najpierw robię szkic czerwonym ołówkiem. Bardzo często pytacie się mnie, jaki czerwony ołówek używam. Zawsze, ale to zawsze uwzględniam to po prostu w opisie, także możecie tam sobie zobaczyć, czego używam. I powiem Wam, że nawet zostawię Wam link do tych wkładów, więc nie będziecie musieli szukać po internecie. Ale jak już jesteśmy może przy tematyce przyborów, to chciałabym Wam coś polecić. Ostatnio, w sumie to przez już jakiś dłuższy czas, testuję pewien blok. No i używam go akurat w dzisiejszym odcinku. Jest to blok z szarą okładką z firmy SMLT, Bristol Sketch Authentic Book. Ma 185 gramów i na przykład ten rodzaj, który mam, jest to taki szkicownik, który ma 18 kartek. Ale mniejsza z tym. Najważniejsza jest jakość tych kartek. Więc jeżeli nie możecie znaleźć idealnego papieru, który będzie Wam dobrze przyjmował zarówno kredki, jak i ołówki, ale także markery na bazie alkoholu, to ten Wam naprawdę z czystym sercem polecam i jest cudowny. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli będziecie używać właśnie tych markerów na bazie alkoholu, no to jednak Wam trochę wsiąknie, ale efekt, jaki daje na kartce, jest naprawdę super. Można je idealnie blendować, wszystko super wygląda. I jeszcze bardzo ważna kwestia to to, że jakoś nie zauważyłam, żeby przebijał na kolejne strony. Nawet kiedy sobie coś podłożyłam pod kartkę, to na tym, co podłożyłam, nie było żadnej plamy, żeby coś przesiąkło. Od razu wspomnę, że przy tym rysunku nakładałam bardzo, ale to bardzo dużo warstw, żeby próbować przyciemnić rysunek. I jedyne, co widzę, to po prostu na drugiej stronie tylko jakiś tam zarys tego, gdzie nakładałam markery. Ale oczywiście, jeżeli chcecie być pewni, to radzę Wam jednak podłożyć kartkę, bo chyba nie ma tej takiej, jakby to powiedzieć, tej warstwy takiej ochronnej, która na serio trzyma te markery i nie pozwala im się przebić na drugą stronę, tak jak w przypadku tych takich specjalnych bloków do markerów. I jeżeli jeszcze pytalibyście się mnie, jaka jest faktura, struktura kartek, to jest on naprawdę mega gładki, więc kredki i ołówki super będą się na nim blendować, rozcierać, po prostu będą się ładnie prezentowały. Okej, także koniec zachwalania papieru. Powiedziałam Wam, jaki jest idealny do tych trzech rzeczy. Oczywiście cienkopisy również się na nim dobrze sprawdzają, ale przejdźmy może do tematu dzisiejszego odcinka, bo trochę tak zeszłam
Więc w sumie dużą część dzisiejszego filmu zajmuje tworzenie line artu. A to dlatego, że zajął mi on naprawdę sporo czasu. Wykorzystałam tutaj akurat jeden z cieńszych cienkopisów i jakoś tak mi zeszło. Do dzisiejszej pracy wymyśliłam sobie, że narysuję moje ulubione tematy, czyli stojącą panienkę, tak i jeszcze takie motywy leśne, naturę i tak dalej, bo idealnie mi się by wpasowały do tego koloru, który dzisiaj wylosowałam. I tak jak Wam wspominałam na samym początku, będziecie też mieli możliwość pokolorowania dokładnie tego rysunku, który w tej chwili robię. I nie musi być to oczywiście wyzwanie jednomarkerowe, możecie to zrobić po swojemu, totalnie wybrać jakiekolwiek swoje kolory. Jeśli skończycie taką pracę, to koniecznie mnie oznaczcie na Instagramie, żebym mogła zobaczyć, jak Wam wyszło kolorowanie. A co do tego całego markerowego wyzwania One Marker Challenge, to kiedyś jeden raz robiłam właśnie to wyzwanie na kanale i wtedy z obawy o to, co może mi wyjść, stworzyłam bardzo prosty rysunek. Zresztą zostawię Wam linka tutaj w karcie, żebyście mogli sprawdzić, jeżeli jeszcze nie widzieliście. A dzisiaj postanowiłam jednak to trochę bardziej rozbudować. I miałam troszeczkę też inną koncepcję. Dlatego, że miałam właśnie do wyboru tylko jeden kolor, to musiałam jednak dołożyć też trochę czerni cienkopisem, kiedy właśnie wykonywałam ten line art, żeby postać, która stoi i te rzeczy jakoś się na tym tle wybijały. Kiedy zrobiłabym tło białe lub na przykład to zielone, no wtedy straciłoby to chyba jakoś swój urok. Więc żeby cała praca nie wydawała się zbyt mdła, musiałam dołożyć właśnie czerni i bieli i też jeżeli Wy wykorzystujecie jedynie jeden kolor, tylko jeden kolor, to pamiętajcie o tym, żeby niektóre fragmenty rysunku zostawić właśnie całkowicie białe, aby one kontrastowały z tą naszą czernią, z line artem lub po prostu właśnie z czarnymi obszarami na rysunku. Kolejną wskazówką, aby ten nasz jednokolorowy rysunek stał się bardziej wyrazisty, jest robienie różnego rodzaju wzorów. Mogą być to jakieś kreseczki, linie, kropki, jakieś zygzaki, po prostu wypełnianie tego w różny sposób, aby wszystko się jakoś od siebie różniło. Tak jak możecie zauważyć, ja na przykład te liście, takie długie, wychodzące zza dziewczyny, pokropkowałam i zrobiłam takie lekkie przejście, że przy dziewczynie są one ciemniejsze, a idąc w górę po prostu się one jakby tak rozstrzeliwują, że jest ich po prostu mniej. Gdybym je wypełniła tak po prostu jak normalnie koloruję markerami, mogłyby się niestety zlać z grzybami na rysunku. No i oczywiście jedna z najważniejszych kwestii przy używaniu tylko jednego markera to nakładanie wielu warstw, aby ten kolor przyciemnić. I ja tutaj też się bardzo cieszę, że nie wylosowałam żadnego bardzo ciemnego koloru, bo miałabym raczej wtedy trochę problem i wszystko byłoby zbyt ciemne. Także jasne kolory przy tym wyzwaniu są jak najbardziej dobrą opcją. I oczywiście pamiętamy wtedy, żeby jakiś czas odczekać przed nakładaniem poprzedniej warstwy, aby wyschła i dopiero później nakładać kolejną. Wtedy będzie to bardziej efektywne, no i lekko nam się ten odcień przyciemni. I na sam koniec rysunek wykończyłam oczywiście białym żelopisem. Niestety mój Uniball coś szwankował, więc musiałam go zmienić na Jelly Rolla. I myślę, że dodanie takich małych białych kropeczek na czarne tło jakoś jeszcze dodatkowo urozmaiciło ten, w cudzysłowie, nudny rysunek. I w tym odcinku to już by było na tyle. Dajcie mi znać, jak Wam się podobał i napiszcie mi w komentarzach, czy lubicie te wyzwania markerowe. Ja zapraszam Was jak zawsze na mojego Instagrama, aby widzieć nowe rysunki, relacje i zdjęcia oraz też robię co jakiś czas Q&A, więc zapraszam Was do obserwowania. No a my widzimy się już w kolejnym odcinku, więc do zobaczenia i pa!